Europa. Gra wydana 27 czerwca 2018 roku przez producenta Freakle. Grę można kupić na Steam za 64,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 4 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra platformowa jakkolwiek mnie zaciekawiła? Czy poziomy stanowią jakiekolwiek wyzwanie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą znalazłem kompletnym przypadkiem i która, jak się okazało, jest jedną z lepszych platformówek, w jakie grałem. Naprawdę nie wiedziałem, czego oczekiwać, a okazało się to naprawdę niesamowicie ciekawą produkcją. O czym jednak w ogóle jest ta gra? Europa to gra, w której na sam początek widzimy, jak miasto rozrywa się i unosi się w stronę nieba. Prawdopodobnie jest to Paryż, ze względu na to, że widzimy również wieżę Eiffla. Nagle widzimy naszą postać, dziwnego żółtego człowieczka, który jest powieszony za nogę i próbuje się jakoś z tego wydostać. Po upadku na podłogę i ogarnięciu się ruszamy przed siebie, by... No właśnie, jaki jest cel tej gry? Głównym celem jest ogarnięcie tego chaosu, by wszystko wróciło do normy. Więc idziemy przed siebie i to, co ważne w tej grze platformowej, jest to, że cały czas jesteśmy jakby przylepieni do powierzchni, w zależności również od której strony. Co to znaczy? Ano tyle, że możemy swobodnie przechodzić po danej strukturze, pod daną strukturą, po bokach struktury. Jednakże trzeba uważać, bo aby to zrobić, musimy przejść po miejscach, które są zaokrąglone i możemy swobodnie poruszać się po nich. Jeśli krawędzie są ostre i będziemy próbowali na nie wejść, to nasza postać się odczepi i prawdopodobnie spadnie. Kolejna ważna rzecz to to, że nasza postać jest pokryta farbą i to jest nasze życie. Jeśli całkowicie zejdzie z nas farba, czyli będziemy cali biali, to zaczynamy od nowa etap. Dodatkowo naszą postać możemy jakoś odziać, znaczy pomalować. Możemy pomalować mu oczy, jakiś strój, wąsy i inne elementy kosmetyczne. Po kilku przejściach okazuje się, że są tu też przeciwnicy i nie mamy na początek jak się bronić, ale z czasem zyskujemy różne zdolności jak skakanie. Tak, na początku nie mamy czegoś takiego jak skakanie, w efekcie czego mamy bardzo skromny zakres możliwości, a muszę przyznać, że jak odblokowałem skok, to cieszyłem się jak małe dziecko, bo było to dla mnie takie wow, ile to otwiera możliwości. Odblokujemy również kopanie, łapanie przedmiotów, czy szybkie przyczepienie się do najbliższej powierzchni. To, co mnie urzekło niesamowicie w tej grze, to właściwie wszystko. Mamy bardzo spokojną muzykę, która mimo, że praktycznie słyszymy cały czas ten sam utwór, to jest to taka muzyka, która kompletnie mi się nie nudziła, czy nie irytowała. Poziom trudności nie jest jakiś wymagający, ale momentami musiałem chwilę przyjrzeć się etapowi dzięki jednej ze zdolności, czyli oddalanie kamery od postaci i zastanowić się, jak dojść do drzwi. Drzwi są przejściem z danego etapu na etap i za każdym razem są zamknięte, więc musimy bardzo często doprowadzić do nich zasilanie. Kolejna kwestia to sama postać, którą naprawdę przyjemnie się maluje, choć przydałoby się więcej elementów kosmetycznych. Dodatkowo jedna z rzeczy, która mi się nie podobała, to zdarzało jej się brudzić często przez jakąś inną farbę i to się tak zapisywało. Także to by się przydało poprawić, bo inaczej to malowanie postaci może się mijać z celem. Walki z przeciwnikami nie polegają na bezpośrednim ataku. No chyba, że te cholerne psy, którym można zasadzić parę razy z kopa i są cicho. Wielkich przeciwników trzeba przechytrzyć, bo jak nas walną, to knockout gwarantowany. Oni również są pomalowani i jak na przykład obleje się ich wodą, to umierają, więc za każdym razem trzeba jakoś się ich pozbyć. Ewentualnie można ich jakoś zrzucić z mapy. Niesamowite były dla mnie specjalne etapy, gdzie mieliśmy pojazdy jak motor czy auto lub pogo stick. Musiałem aż wygooglować, jak to się nazywa, bo kompletnie zapomniałem. Choć miałem problem z motorem, a konkretnie taki, że gra mi się kompletnie sfrizowała i musiałem przez menadżer zadań ją wyłączyć. Więc raz zdarzył się duży problem z grą. Jest możliwość tworzenia własnych map, przez co gracze mogą dzielić się swoimi poziomami i udostępniać je, by inni mogli je przechodzić. Jednakże... No właśnie, gra nie zyskała na Steam wielkiego zainteresowania, więc w efekcie tych map dużo nie ma. O ile w ogóle, bo już nie pamiętam. Przykro mi w sumie, bo to naprawdę przyjemna i dobra produkcja, którą mogę serdecznie polecić nawet za pełną cenę. Sprawia niezwykłą frajdę i można się przy niej zrelaksować. Niektórym może jednak przeszkadzać to, że gra nie jest jakoś szczególnie długa. Ukończenie jej myślę zajmie z 5-6 godzin, chyba że ktoś będzie ją robił na 100%, to wtedy troszkę
dłużej. Ale myślę, że ta gra jest naprawdę warta kupna, bo można tu spędzić naprawdę dobrze czas, przechodząc rozmaite łamigłówki. Malować swoją postać na różne sposoby, odblokowywać umiejętności, które dają więcej możliwości itd. itd. Udało mi się ukończyć ten tytuł i było mi przykro, że był tak krótki, bo jest wart uwagi. Jest to tytuł według mnie niezwykle unikalny i osobiście nie przypominam sobie czegoś podobnego, ale nie grałem w życiu w dużą ilość platformówek. Ale myślę, że tą zapamiętam na pewno. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Jak mówiłem, raz gra kompletnie mi się zawiesiła i musiałem ją wyłączyć przez menadżera zadań, ale poza tym było dobrze. FPS-y również stabilne. Audio. Jest tu kilka utworów na krzyż, podczas swobodnego chodzenia, walki i coś tam jeszcze. Ale mimo wszystko były dla mnie naprawdę przyjemne, więc miło się tego słuchało. Podczas etapów specjalnych były bardziej dynamiczne utwory z tego co pamiętam. Gameplay. Niezwykle przyjemny, sympatyczny i wciągający, więc spędziłem tutaj naprawdę dobrze czas przechodząc z etapu na etap. Grafika. Podobała mi się. Postacie często były pomalowane dość karykaturalnie, więc momentami nie pasowały czy wyróżniały się, ale ogólnie jest naprawdę dobrze. Podsumowując, Europa to gra, która niemiłosiernie mnie wciągnęła swoją mechaniką, poziomami i tym, że mogłem się całkowicie zrelaksować. Za każdym razem, kiedy umierałem, to nie irytowałem się, tylko na spokojnie analizowałem mapy i szukałem jak się dostać w dane miejsce. Więc była to dla mnie naprawdę cudowna podróż przez wszystkie etapy, które musiałem przejść, by w końcu sprowadzić całe miasto na ziemię. Serdecznie polecam ten tytuł zakupić, bo uważam, że warto mu poświęcić uwagę i czas. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!